Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj pokażę Wam model B zestawu 9397, czyli wywrotkę z pługiem śnieżnym. Zdjęcia z tyłu pudełka pokazują nam, że tutaj też powinno być sporo funkcji. I jestem na 25 kroku budowania, już dosyć sporo się dzieje. Tutaj jak widzicie mamy skręt, będzie on oparty na zębatce. Tutaj z dyferencjału mamy wyprowadzenie do tłoków. Z kolei tutaj będzie tylna oś, która będzie miała opcję podnoszenia i opuszczania. No i mamy też już zbudowaną skrzynię. Będziemy tutaj zarządzać 4 funkcjami. I po pierwsze tutaj mamy wyjście do siłownika, który będzie nam unosił i opuszczał skrzynię. Tutaj z kolei mamy wyjście do podnoszenia kabiny. Tutaj będzie ta funkcja szła do góry, tu będzie zapewne podpięte kolejne koło zębate. I przechodząc na drugą stronę, tutaj mamy wyjście do pługa. Będzie można go podnosić i opuszczać. A tutaj z kolei mamy wyjście do funkcji, dzięki której będziemy podnosić i opuszczać tylną oś. I te wszystkie 4 funkcje będzie napędzał nam silnik. Jestem na 81 kroku budowania i możemy już zobaczyć, jak działają te wszystkie funkcje. I pierwsza funkcja, czyli wyjście do siłownika, który będzie nam podnosił i opuszczał skrzynię. Jak pamiętacie, tutaj mamy wyjście, zejście z prędkości i bezpośrednio już podpięcie do siłownika. I następna opcja to podnoszenie kabiny. Jak pamiętacie, tutaj pokazywałem Wam wcześniej, że wyjście będzie do góry i idzie ono sobie tutaj przez małe koło zębate połączone ze sprzęgłem. Tutaj z kolei mamy już element ślimakowy, do którego jest podpięte małe koło zębate i na akslu mamy wyjście do funkcji. Trzecia funkcja to podnoszenie i opuszczanie tylnej osi. Ta funkcja wychodzi sobie tutaj, następnie idziemy tutaj bokiem, następnie powrót przez 3 koła zębate do środka, tutaj do elementu ślimakowego, no i następnie mamy sprzęgło, do którego mamy podpiętego aksla i w ten sposób działa ta funkcja. No i ostatnia funkcja to podnoszenie i opuszczanie pługa. Tutaj mamy wyjście, następnie przejście do małego siłownika i w ten sposób działa. Jeśli chodzi o skręt, to do zębatki mamy już podpięte koło zębate, następnie ta funkcja idzie nam tutaj do krzyżaka kulowego, no i oczywiście tutaj będzie zmiana kierunku i wyjście do sterowania na dachu. I wywrotka z pługiem śnieżnym jest już gotowa. Ostatni raz chyba tak dobry model B składałem przy okazji Maca Anthema. Tam była świetna śmieciarka jako model alternatywny. Myślę, że na spokojnie ten model mógłby być wydany jako oddzielny set z serii Technik. Oczywiście tak jak w modelu podstawowym, tutaj też mamy mnóstwo mięsa technikowego, mnóstwo funkcji. Po zbudowaniu zostało naprawdę niedużo elementów z modelu podstawowego. W ostatnich latach jedyna wywrotka, jaka pojawiła się w serii Technik, to był ten najmniejszy zestaw pudełkowy, czyli 42-147. I już w marcu 2025 pojawi się nowa wywrotka w serii Technik,
ale patrząc na jej funkcję, to jedyne co ma wspólnego z serią technik to tylko i wyłącznie elementy technikowe. A wracając do naszej wywrotki, to zobaczmy teraz, jak działają wszystkie funkcje. Mechanizmy już Wam pokazywałem podczas budowania. No i pierwsza funkcja to jest podnoszenie kabiny. No i po podniesieniu możemy sobie zajrzeć do działających tłoków, ale tłoki są również widoczne po opuszczeniu kabiny, ponieważ przez dach możemy sobie tutaj spokojnie zajrzeć. I kolejna funkcja to podniesienie skrzyni. Kolejna funkcja to podnoszenie i opuszczanie tylnej osi. No i ostatnia funkcja zarządzana przez silnik to opuszczanie i podnoszenie pługa. Przy pługu mamy jeszcze jedną funkcję ręczną, dzięki której możemy zmieniać kąt zbierania. Mechanizm tutaj jest bardzo prosty. W środku mamy element, chyba tu będzie widoczny, element ślimakowy, do którego jest podpięte duże koło zębate i na sztywno na akslu jest podpięty pług i w ten sposób możemy zmieniać sobie ten kąt zbierania. Moim zdaniem trochę to za lekko działa, zobaczcie. Nawet jak tutaj się dociśnie wszystko, to nadal działa to bardzo luźno. No i z ręcznych funkcji mamy oczywiście jeszcze skręt. Tak jak w modelu podstawowym, bardzo mocny. No i możemy też sobie otworzyć drzwi, zajrzeć do kabiny. Tutaj mamy 2 fotele oraz kierownicę. No i cóż, podsumowując, moim zdaniem świetny model B, mnóstwo mięsa technikowego, mnóstwo funkcji. Bardzo fajnie, że te wszystkie funkcje napędzane silnikiem są zupełnie inne niż w modelu podstawowym. Wizualnie moim zdaniem ten model również się jak najbardziej broni. Na pewno szkoda, że tutaj to dno nie jest zabudowane. No wiadomo, nie starczyło elementów z modelu podstawowego, ale każdy, kto składa klocki, zdaje sobie sprawę z tego, że to jest 10-15 minut roboty, żeby to zabudować. No i wtedy będzie już można spokojnie tutaj coś sobie załadować. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.